Cześć, witajcie moi drodzy w nowym materiale. Dzisiaj oczyszczacz powietrza Xiaomi 3C. Ten egzemplarz konkretnie, film już tutaj na kanale na jego temat był. Tutaj Wam gdzieś go podlinkuję u góry, bądź też w opisie na dole. Słuchajcie, w sieci można znaleźć różne informacje, różne opinie na temat tego oczyszczacza. Jedni twierdzą, że on po prostu nie działa. Są też zarzuty dotyczące skuteczności jego działania. Dzisiaj postanowiłem się z tym tematem rozprawić i pokazać Wam, czy on działa, czy nie działa. Tak. Widać, powietrze nie jest najwyższej jakości. Ostatnio, kiedy rozpocząłem korzystanie z tego oczyszczacza, powietrze zazwyczaj u mnie w mieszkaniu wynosiło na 0,1, 0,2, więc na poziomie praktycznie szczątkowym. Dzisiaj jest 0,8, 0,9. Oczywiście pokazywałem Wam już wcześniej, tutaj mamy ten laserowy czujnik, który sprawdza jakość powietrza, więc pamiętajcie, żeby postawić ten oczyszczacz nieco dalej od ściany. Tutaj możemy sobie przełączyć tryby pracy wyświetlacza. Mamy w tej chwili tryb auto. Przy 11 on dosłownie chodzi tak cichutko, że ledwo tutaj wieje jakiś minimalny wicherek, minimalny wentylator chodzi na minimalnych obrotach, więc delikatnie tylko tutaj mieli powietrze, praktycznie go nie słychać. Natomiast możemy zmieniać tryby. Możemy to zrobić tutaj na tryb nocny. On będzie równie cichy i tryb własny, customowy, w którym akurat w tej chwili mamy ustawione wysokie obroty. Jak widać, wentylator wszedł na wyższe obroty zdecydowanie, jest już głośny dosyć. Tu mamy w zasadzie wentylator już taki typowy. Przejdziemy na chwilę na automat. Słuchajcie, i teraz to jest wskazanie, ono może się różnić oczywiście, wskazanie pyłów chyba 2,5, jeżeli dobrze pamiętam. Sprawdźmy, czy w ogóle coś zmieni otwarcie okien. A dzisiaj pogoda, tak jak powiedziałem, jest średnia. Słuchajcie, otworzyliśmy okno i sprawdzamy, czy będzie rejestrował jakąś zmianę oczyszczacz. No jak widać, wskazanie już zdecydowanie, słuchajcie, rośnie. Jesteśmy na trybie auto, pamiętajcie. Więc on na razie bada. Wzrost do 65 do prawie już powoli wzrasta to zanieczyszczenie. Dopuszczamy świeże powietrze, świeże, czyściutkie powietrze z zewnątrz. Oczywiście to ironiczne stwierdzenie z mojej strony. Tragedii jeszcze nie ma, aczkolwiek jak widać już mamy wyższe wartości. Nie wiem, czy one się będą jeszcze zwiększać. No słuchajcie, no tragedii może nie ma, chociaż europejskie normy są już chyba przekroczone. Natomiast te chińskie, które są automatycznie ustawione nawet w europejskich wersjach tego oczyszczacza, chyba bazują na poziomie około 70, więc nie wiem, czy uda nam się tą wartość przekroczyć. Słychać już, słuchajcie, że nieco bardziej mieli to powietrze oczyszczacz. Zaraz chyba przekroczymy 70 i będzie widać zmianę koloru. No, może go przestawimy, słuchajcie, trochę bliżej tego wlotu świeżego powietrza. Niech on wyczuje, że to powietrze jest dosyć podłej jakości. O, mamy 70 przekroczony. Ale nadal jest zielone. Nie pamiętam, czy tam było 70, czy nieco więcej te normy. Natomiast jak widać, on zwiększył już, słuchajcie, zwiększył już swoją pracę, tak? Swoją szybkość pracy wentylatora. Więcej tego powietrza pobiera. Zużywa na pewno też więcej prądu. Możemy, słuchajcie, zrobić to jeszcze w inny sposób. Zamykamy w tym momencie dostęp świeżego powietrza. No i słuchajcie, włączmy tryb ten szybszej pracy. I popatrzcie, jak szybko on to powietrze zaczyna oczyszczać.
ale jest głośny. No ja włączyłem go w tej chwili praktycznie na jedne z wyższych obrotów, jeżeli nie najwyższe. Bo szczerze mówiąc nie sprawdzałem, jakie są standardowe nastawy. Natomiast jest głośno, tak? Tutaj bez wątpliwości mamy dosyć głośną pracę, która powoduje, że ten oczyszczacz jest słyszalny, ale jak widać to powietrze, jednak jakość tego powietrza się poprawia, on wysysa te zanieczyszczenia, co powoduje, że powietrze w pomieszczeniu staje się zdecydowanie lepszej jakości, tak? Oddychamy mniejszą ilością pyłów. Jak widać, według mnie ten test dobitny pokazuje, że ten oczyszczacz powietrza działa nawet bez zmieniania norm na europejskie. Można oczywiście tutaj te wartości sobie pozmieniać, zautomatyzować ten proces. Czy trzeba? Według mnie nie, bo nawet na auto on sobie poradzi, tylko po prostu będzie to trwało dłużej niż przy wyższych obrotach, tak? Ale wtedy nie będzie zbytnio hałasował. Zauważyłem też, słuchajcie, że jest opcja również weryfikacji działania takiego oczyszczacza w kuchni. To znaczy możemy zacząć coś smażyć i wtedy zobaczycie, jakie wartości Wam się pojawią na wyświetlaczu tutaj. Ja zaraz taki film Wam na koniec wrzucę. Słuchajcie, jak widać, oczyszczacz już zszedł do całkiem ciekawych wartości i można go w zasadzie przełączyć na tryb auto. On w tym momencie będzie pracował cicho, nie będzie głośny, a po pewnym czasie również będzie eliminował w dalszym ciągu do jeszcze niższych poziomów te pyły. Dzięki Wam za uwagę. Oczywiście, jeżeli Wam film się spodobał, to łapki w górę motywują mnie do kręcenia kolejnych filmów. Jeżeli nie zasubskrybowaliście kanału, to proponuję zrobić to teraz, najlepiej z dzwoneczkiem. Szerujcie, udostępniajcie ten materiał, aby niósł się po sieci i napiszcie w komentarzach, co myślicie o oczyszczaczach powietrza. Czy uważacie, że to w tym momencie jest must have, czy też zbędny wydatek. I jeżeli używacie oczyszczaczy powietrza, to napiszcie, jakiej marki. Hej, hej, do kolejnego filmu.